Pierwej, jak jest mięsko w Krościcach, nie było festynów pod kasztanoma albo za strażą. Jedyny festyn, co był, to był coroczny Sportfest na Sportplacu. Manszafty ze sąsiednich wiosek przyjeżdżały, siadały naokoło boiska, grały ze sobą fuzbal, kibice umieli się napić piwa albo zjeść watę cukrową. Potem z czasy ta oferta się polepszyła i to nie eno gastronomiczno, ale i atrakcje dla publiczności, jak na przykład koncerty znanych zespołów rockowych. No, na przykład Lombard czy Czerwone Gitary, nie? Albo Cookies. Kwestia festynów. W Gruźlicach festyny były zawsze. I tradycją było, że zapraszał się drużyny sąsiednie. Że to jest taka rywalizacja festynową. I za mojej prezesury doszliśmy do wniosku, że no, trzeba z tym skończyć. Trzeba z tym skończyć, bo to była taką nie do końca zdrową atmosfera. Ta rywalizacja była zbyt ostro, więc niektórzy byli oburzeni, dlaczego ja jako organizator kolejnych festynów od 1996 roku, dlaczego nie zapraszam do Brzynia, Siłkowic, Popielowa, Kup, no bo to była tradycja. A zrobiliśmy to trochę inaczej, włączyliśmy w ten cały festyn więcej atrakcji dla dzieci i nie tylko dla dzieci, bo pokazy strażackie, pokazy capoeiry, bo pokazy tresury psów, bo pokazy spadochroniarskie, które też były bardzo popularne. Przecież to był wyróżnik tych pierwszych festynów za moich czasów, że przyjechał samolot i pokręcił gdzieś na niebie trochę akrobacji i odleciał. To była atrakcja, nie? Czy spadochroniarze, którzy przyjechali i wyskoczyło 2-3 spadochroniarzy z samolotu, wylądowali na boisku. No atrakcja niesamowitą, nie? To się w pewnym momencie skończyło, bo zresztą baloniarze byli na boisku, to sprowadzeni z Wrocławia, że przyjechali do Chruścic z dużym balonem, taki normalny nagrzane powietrze. Ten festyn się zaczął tak rozwijać, przecież ten największy festyn, myśmy wyszacowali, że na festynie było tak między 5 a 6 tysięcy ludzi. To już tak szczerze mówiąc, w obecnych uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych to był kryminał. To trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby cokolwiek się było wtedy wydarzyło, to mielibyśmy co najmniej grube nieprzyjemności. Natomiast jeśli chodzi o te markowe zespoły, Cookies, czy Carpe Diem, czy Czerwone Gitary, czy Lombard, no wtedy gmina była na tyle bogatą, a festyn miał na tyle wysoką renomę, że no sprowadzenie takiego zespołu, no to wydawało się wręcz, że to niżej nie możemy zejść, nie? Były też festyny nie na Stadionie Wiktorii, były też festyny w Parku Kasztanowym i tam był na przykład Gang Marcela, jak dobrze pamiętam. Z tym, że tak jak już powiedział, to wtedy gmina miała dużo więcej pieniędzy i dużo więcej pieniędzy szło na ta kultura, nie? Pod Kasztanoma oprócz Gangu Marcela była jeszcze jakoś znana kapela? Nie wiem, bo nie brał udziału w organizacji tamtych festynów. Coroczny festyn w Parku Kasztanowym. To był organizowany przez sołtysa. Pierwszy festyn mój poprzednik zrobił, rok prędzej, Pieter Wyber i mu to nie wyszło. Często jest tak, ludzi trzeba do pewnych rzeczy przyzwyczaić. I on jak zrobił pierwszy festyn, to był dwudniowy, sobota i niedziela, to w sobotę nas było 17 z organizatorów, a wszyscy. A za 2-3 lata to się przewijało ileś tysięcy ludzi tam. Tysięcy ludzi. Skąd się cały ten sprzęt brał, te wszystkie stoły, ten celt, skąd to było wszystko zaczęne? No z tym to był mały problem, bo to już były czasy, że za wszystko trzeba było płacić. Nie? No a nic nie było. Więc pierwsze festyny były takie ubogie, a potem trochę się okrzepnął i tak stoły i ławy pozycją z elektrowni. Oni mieli takie festynowe, prymitywne, to nie takie jak teraz, ale mieli. A po czasie ją dorobił sam sobie, swoje też. Także ją miał około 500-600 miejsc siedzących swoich. A pod koniec, to już później się czasy zmieniały, GOK kupił też te takie, na festyny oskładane, te ławki to już z GOK-u też były. Nie?